Witajcie. Tam w oddali rośnie kanna. Ona skrywa jakąś tajemnicę. Nie wiem, co to jest, dlatego zanim zacznę pokazywać kolejne arbuzy, pójdziemy i zobaczymy, co się tam dzieje u podnóża kanny. Wczoraj, późnym wieczorem przyszłam jeszcze troszkę arbuzów popodpisywać, ale one się wszystkie poskrywały, pochowały przede mną. Jedno, co natrafiłam, na coś dziwnego tam w tych liściach. Dzisiaj wzięłam nożyk od tapet, będziemy ciąć, a potem arbuziaki zobaczymy. A to jest piękna kleome. W tym roku mam o białych kwiatach również. Do tej pory nie trafiła mi się takiej barwy. Najpierw kwiat, który dopiero rozkwita. Ale teraz zobaczcie, co tu jest. Wielka góra. Może to kopiec Kreta, a może inna jest przyczyna. Tniemy. Proszę, kanny pęd. Tajemnica rozwikłana. Wypuściła ten kiełek, pęd, a nie było otworu. No dobrze, to już wiemy. Lepsze to niż kretowisko. A odmiana kanny to Black Knight, czarny nóż. Dobra, to teraz do owoców przechodzimy. Zaczniemy od tej strony, dlatego że najpierw tu słoneczko przywędruje, a teraz jest dobre oświetlenie, by owoców, barwę pokazać. Czyli przejdziemy stąd. Tam. W tej części jest niewiele zawiązanych owoców, także będę miała ułatwione zadanie, bo nie jest tak bardzo porośnięte. I mam już popodpisywane. Miodowy gigant 7 zawiązał się, albo jeszcze nie. Ale to nieważne, takich nie będę pstynek pokazywać. Chociaż farao. Stanął wzrost owoców, to na pewno. W ostatnich kilku dniach, bo one rosły, a teraz pauza. Denver. Oho, a tu niepożądany gość, to mrób. Dobra, trzeba będzie zabrać stąd. A teraz troszkę większy.
A cóż to za kuleczka z kropkami, okrągła. Oto Monenstars Red o czerwonym miąższu, ale kształt ma okrągły, bo są jeszcze te odmiany. Ta odmiana jest jeszcze w postaci podłużnej. 29 czerwca zawiązał się owoc. No i na razie nie rosną. Był czas, że ruszyły jak z kopyta, a teraz już nie. Nadchodzą upały. Tam kolejna sztuka. Ten zawiązał się 30 czerwca. Ale to nie największe tej odmiany. Widać już coś obok? Oto największy owoc tejże właśnie odmiany, albo prawie ze wszystkich arbuzów. Ma dziwnego księżyca, ma dziwny księżyc taki zgięty w zagięciu. I mnóstwo gwiazdek, tych drobnych kropeczek. A kiedy się zawiązał, zobaczmy. 26 czerwiec. A gdzie można kupić takiego arbuziaka? A słuchajcie, w litewskim sklepie internetowym Arbuzus Eklos. Tam jest całe morze odmian. Na przykład taki i wiele innych. Tak dekoracyjne liście ma ta odmiana. Więcej i mniej kropek. Akurat widzę w tym roku bardzo dużo drobniutkich jest takiej kaszki. Jakby. To już pewnie jakaś choroba się zaczyna. Czyli teraz w tym miejscu pokazałam arbuziaki i będziemy szli tak, no i w tamtą stronę. A słońce się ze mną ściga. Kolejnym większym wypatrzonym arbuziakiem jest ten w paski. Już tych mniejszych nie będę pokazywała, bo znowu film będzie trwał bardzo długo. Najpierw zobaczmy odmianę. Jest to odmiana numer 217. Early Moonbeam, czyli wczesny promień księżyca. Piękną ma skórę. Również z litewskiego sklepu Arbuzus Eklos. I to jest arbuz o żółtym miąższu. A teraz w słoneczku barwa. Myślę, że już tak koło kilograma waży. Zawiązał się 25 czerwca. A obok numer 168. Pomarańczowy król. 28 czerwca zawiązany. I to dostałam jako gratis w zeszłym roku od sprzedawcy Ogorod UA. Taka ukraińska strona internetowa. O lekko pomarańczowym miąższu.
Nie byłam pewna kształtu, bo jest kilka arbuzów o tej nazwie, ale rok temu chyba nie było owocu, tak mi się kojarzy. Nie, coś się zadziało. Bardzo jasna ta skórka. A to jest ten pomarańczowy król. 28 czerwca zawiązał się. I ta odmiana jest plenna. Tu jest sporo arbuzików, nie za dużych. To samo tyczy się pomarańczowego króla. Jest sporo, jest plenny po prostu. Czyli jak tu pokazywałam, dokładnie, to idziemy w tą stronę. Już tu świeci słońce, bo tu jest duży egzemplarz. Odmiana o nazwie. A, popatrzcie, pomarańczowy król. Ale ten jest wielki. 27 czerwca zawiązał się. Czyli oglądając mu inne arbuzy zawiązane, szybko rośnie. Ten już ponad kilogram ma. Też warto zajrzeć na stronę internetową Ogorod UA. Bardzo dużo odmian. I tak, w tym gąszczu nie ma nic, przynajmniej nie widzę. Idziemy tam. Taki jaśniutki arbuzik. Piękna skóra. Także. Danubiana, numer 215. Zawiązał się 28 czerwca. O bardzo jasnej skórze. Też ze sklepu internetowego Arbuzu Seklos. Piękna skóra. Niecodzienny wygląd. I to nie jedyny owoc jego. Obok skrywa się kolejny. Tak ma wyglądać dojrzała postać. Tego pokazałam, a ten ma troszeczkę owalny kształt, ale może dlatego, że jest mniejszy. Przecież arbuz jak bardzo się zmienia. 29 czerwca zawiązał się. A teraz ciekawostka. O, jeszcze jeden. Czyli plenna odmiana. A ten zawiązał się 27 czerwca. One tak blisko siebie widzę. A teraz ciekawostka, bo do tej pory, a to jest 5. rok uprawy mojej, nie było na arbuza tego szkodnika. Nie wiem, czy to jest stonka. W tym roku pierwszy raz. I ten szkodnik występuje tylko w tej części, gdzie jesteśmy. Nigdzie więcej go nie zaobserwowałam. Czyli na tym odcinku stanowiska numer 1. Tu żadne ziemniaki nie rosną, absolutnie. Natomiast w tej części, gdzie zakręca, tam nie spotkałam na tej długości ogrodzenia. A Frecia co? Działa?
Spójrz, Freciu. Szkodnik. On się mocno wgryza w liść. Wczepia się niczym kleszcz. Czym oprysk zrobić? Nastonkę preparatem? Na razie chodzę i zbieram ręcznie. No tak ze 20 sztuk do tej pory. Może ciut więcej zebrałam. Prawda, Frecik? No, tego nie jemy, nie jemy, wyrzucamy. Tam pokazywałam danubiane, a teraz przeciwieństwo kolorystyczne do danubianej. Proszę. Blakey. Kolego Mag, zobacz, jak wygląda twój. Zrób aktualizację filmu. Zapraszam na kanał Mag258. Tam kolega ma również podobne odmiany, wspaniałe. Testuje. Z tym, że oni szczepią na podkładkach głównie. A ten Blakey ma sporo jeszcze włosków na skórze. Nie wytracił ich jeszcze. No, w tej fazie wzrostu. Bo niektóre arbuzy są obłosione, ale dosyć szybko je tracą. Zawiązały się 29 czerwca. Około kilograma. A tu mam książeczkę, specyfikację. Zobaczymy. Blakey. Monroe. Chyba tu nie mam. Jest. Odmiana ta miała kiedyś nazwę INX 1748. W typie Sugar Baby. Około 12 kg owoc. Chrupiący, bardzo słodki, cienka skóra. Na antarktozę i fuzariozę odporny dość. Chyba dużo, tak. Także Blakey. Są jeszcze inne arbuzy zawiązane z tej kompanii. Pozdrawiam. Ale zobaczcie, już jak trudno jest wypatrzyć. Tak mi zależało na tym, by w cieniu nagrywać. Jutro naprawdę wcześniej wstać muszę jeszcze. Bo słoneczko bardzo szybko wędruje. Jeszcze zobaczcie, sporo mam arbuziaków takiej wielkości. Dałam podpis taki. Moment. Że 7 zawiązał się arbuz, ale mam wrażenie, że on odpadnie. I kilka jest takich właśnie. Coś tutaj nie zagrało. Mimo że kuleczka napęczniała, kwiatuś zasechł prawie, że no nic, czekamy. Ale jeszcze zanim owoc pokażę, zobaczcie jaki piękny, gruby kwiat. Z grubym zalążkiem, zalążnią pod spodem. Lecz najpierw trzeba gościa powitać. Przyszła podróbka. Gościnnie. I te koty obce i nasze towarzyszą tak mi. A ten kwiat należy do odmiany o nazwie White Tiger. Tu będą też piękne owoce. 7 lipca dostał datę, że zawiązał się. No popatrzmy. Rewelka, nie? No niektóre tak odmiany mają. Takie wielkie właśnie płatki kwiatów. No i co jeszcze mają? Tak, że nie chcą dać się sfotografować, bo tak się pęd im ułoży, że nie można wygiąć. Ale piękny, gruby.
Dobra, idziemy tam w to słońce. Było bardzo miło w cieniu, no ale później będzie jeszcze gorzej. Także wiecie Państwo, warto odwiedzać te swoje arbuzy tak często jak się da, chodzić między nimi na tyle, na ile się da, choćby po to, żeby szkodniki zaobserwować, zacząć usuwać, tak jak ja tą stonkę. O! A co to za cudo? Jest z rynku indyjskiego Dua Hau To o czerwonym miąższu. Te arbuzy z indyjskiego rynku bardzo szybko dojrzewają, są słodkie, ale dostęp jest ograniczony. Słuchajcie, na eBay sprzedawca o nazwie, poczekajcie, chyba, moment, żebym tu nie pomyliła, numer 188. No, nie wszystkie tu spakowane mam, ale oho, kot. Noki Home. Noki Seedes. Raczej tak się nazywa. Kiciuś nadszedł. No tak. Człowiek sobie stwarza taki raj roślinny, jeśli tak mogę powiedzieć, ale i zwierzakom. No, widać, że lubią przebywać. Czyli mamy tu 3 koty gdzieś. Retusia. A podróbka skryła się. To jest Frecia. A Mruni nie ma całe dnie. Poluje gdzieś. Kleomę polecam. Wysiewajcie. Cały sezon kwitnie. Widać tą łodygę? Tu były płatki kwiatów. One przekwitają i to robi się takie długie. Można by powiedzieć, że aż do nieba byłoby. Będzie się przewieszało. Wiecie co? Zakończę tę część filmu na tym arbuzie, ponieważ już długi jest, a owoców jeszcze sporo. To znaczy pojęcie względne. Dużo i niedużo, ale warte pokazania. Tak jak choćby ten widoczny, żółty. Dobra, najpierw gagatka trzeba obejrzeć. Tak, myślę też, że kilogram ma. I jest plenny. Tak jak jego brat z tejże indyjskiej kompanii. 26 czerwiec zawiązał się. Piękna skóra wzorzysta. Ja miałam od tego sprzedawcy odmianę, którą nazwałam Radies. Taką nazwę na podstawie opisu aukcji dostał. Był bardzo dobry. Niepowielający cech, bo to są F1. I tu byliśmy teraz, a tu obok. Patrzcie, jak się chowają. Jest druga sztuka Dua Hau To. Tak piszemy, tylko oni mają jakieś znaczki, przecinki. Ten jest większy. 25 czerwiec zawiązał się. Na eBay sprzedawca wystawia swoje oferty. I warto go zapamiętać. Ma różne cuda, różne i zgodne. Zdążyłam już to zaobserwować. Tak. Kawuncik. Pierwsza klasa. Super, super. To co, do widzenia i do następnego filmu. A zapylacze już pracują.